Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w piękny, słoneczny dzień. Ja właśnie sobie wyszłam do ogrodu z kawusią w moim kubku od Secret Santa, przepięknym. I na razie jest słonko, Czesiu, kawa, Czemu ty mnie nagrywasz nagiego? radio. Ja się troszkę opalam, bo jest tak przyjemnie. Bardzo Dawno przyjemnie tak nie jest, było. no. Bardzo długo tak fajnie nie było. A my pijemy kawę i się zbieramy, bo mamy dosyć dużo do ogarnięcia. Tak, moi drodzy, myślałam, że ten temat jest już za nami, ale dzisiaj będziemy próbowali nowość z koszem. Także wrócimy jeszcze do tego. Chwilowo pijemy kawkę. Staramy się zająć Czesia czymś, bo Czesiu nam się ostatnio znowu wycofał. Niestety już jakiś tydzień to tak jest? Albo nawet dłużej niż tydzień, bo niestety, zobaczcie, tu jest nasz ogród, gdzie Czesiu myśli, że to jest jego sanktuarium spokoju. A tutaj jest dom sąsiadów, gdzie robili dach. I możecie sobie wyobrazić hałasy, możecie sobie wyobrazić wszystko. Czesiu przestał ogólnie lubić wychodzić na dwór, żeby jego wyciągnąć. O, przyszedł do ciebie. Żeby jego ogólnie wyciągnąć na dwór, no to jest bardzo ciężko. No, niestety mamy znowu dużo pracy, ale wierzę, że się uspokoi. Wróci do siebie. To było normalne, że on tak będzie miał. Moglibyśmy też tą szklarnię dzisiaj ogarnąć. No trzeba grobaki kupić i te pomidory sadzić. No, moi drodzy, kosiarka niech tam sobie kosi, a my jedziemy coś zjeść. Zatęskniło nam się za Tajlandią, za tajskim jedzeniem, a że Radek też nagrywa takie rzeczy, także jedziemy do tajskiej restauracji. Porównamy jedzenie angielskie z tajskim. Myślę, że tutaj nie będzie za bardzo co porównywać. Przede wszystkim ceny porównamy. Ceny to po prostu masakryczne, ale dobra, spoko, chce nam się, jedziemy, zjemy, damy Wam znać jak smakowało. A jedziemy zobaczyć jedziemy na chwilę do Sainsbury's, bo muszę oddać komplet. Kupiłam taki przepiękny komplet sobie, lniany, taki zielony, kolor limonkowy. Myślałam, że będzie idealny na urlop, no ale niestety jest tak olbrzymi, że no nie ma szans i to 14. Także no przeolbrzymi, to jest ogólnie oversize, no ale za wielki. No, trochę jeszcze chciałam to założyć, ale Radek po prostu mi się śmiał się ze mnie. Mówi, jak ty wyglądasz, także oddajemy, no i faktycznie to wiecie co ja robię? Ja mówię, zrób mi zdjęcie. Jak mi robi zdjęcie i patrzę na to zdjęcie, jak ja wyglądam, no i wtedy faktycznie decyduję, czy zostawiam, czy nie. Także idziemy oddać, a jeszcze Wam tylko pokażę kolor, bo akurat to tutaj mam. Zobaczcie, jaki przepiękny kolor do opalonej skóry. Byłby idealny. Boże, a ja wziąłem rachunek? Oh no. Did I? I don't know. A, do torebki wziąłem. Okej, idziemy. Fajna miejscówka. Na wyjście z dziewczynami idealnie. Przyjechaliśmy do takiej w miarę fajnej miejscowości. Mare Green, jakoś tak to się nazywa. Tam byliśmy w restauracji. Pokazałam Wam troszeczkę przepyszne. Ogólnie fajne miasteczko. Chcę iść zobaczyć do Budca. A Ty za czym się rozglądasz? Za niczym? Idziemy do Budca. To chodźmy. Oczywiście Radek i jego research bardzo często są błędne. Powiedział mi w domu, że jedziemy do Birmingham, do restauracji, a jesteśmy między Sutton Coldfield a Tamworth, także chyba, że gdzieś zaraz wyszukamy Primarka na mapie, Radek może wyszuka. Chwilowo idziemy do Budca zobaczyć, czy coś tam jest fajnego. A dlaczego chcę iść do Primarka? No my już za miesiąc lecimy na wakacje. Także chcę zobaczyć, czy są jakieś fajne takie kolekcje. Oni dosyć często mają właśnie takie z bawełny, wymieszane też z lnem, letnie. Chciałabym zobaczyć, czy coś takiego mają. Co? Kelly odpowiedziała. Get her there as soon as possible, the blind bat. Wiecie co, ostatnio szła naprzeciwko moja znajoma w parku z psem. Widziałam psa, poznałam psa i się zastanawiam, ja byłam w stresie, muszę wyciągnąć telefon i napisać do Kelly, czy wszystko ok, bo widzę, że jej pies z kimś innym chodzi. I ja wyciągam za telefon, a ta wiadomość od Kelly. Are you okay? A ja mówię, no właśnie wyciągam telefon, wszystko ok, bo psa widzę. Ona mówi, właśnie koło Ciebie przychodziła i mnie zignorowałeś. Także tak to wyglądało. Zignorowałam ją, nie poznałam jej zupełnie. Zupełnie, tylko się skoncentrowałam na tym, że pies idzie z kimś obcym, myślałam. Mi się przypomniało, że muszę kupić sobie nożyki do golarki. Ja używam Venusa
A teraz nie wiem, które są. Te są dosyć fajne z takimi nawilżającymi płatkami, ale są niewygodne, są takie duże, nie są fajne, także wezmę sobie jakieś inne. Mniej więcej o takich komplecikach mówiłam i akurat widzę, tutaj jeden jest na wystawie. Mega wygląda, także się za nim rozejrzę. Ogólnie fajne nawet rzeczy są. Bardzo dużo wiskozy wszędzie, o dziwo. No, nawet spoczko. Fajne torby plażowe, jakby ktoś chciał, w różnych kolorach. 9 zł kosztują, także spoko cena, powiem Wam. I takie wykonanie dosyć fajne. O, jeszcze zapięcie u góry. Także to już zupełnie mega. Kapelusze słomkowe, daszki. No, fajnie, fajnie. Z ukrycia nagrywam teraz, żeby nie widział. Jak przez ostatnie dni był taki wycofany znowu, to dzisiaj z rana nagle znowu się zaczął cieszyć, czekać na nas, witać nas. No nawet się bawi, jak widzicie. No tak będzie. Ile taki był wycofany teraz? 2 tygodnie jakieś, nie? No bo hałasy. No bo hałasy. Tak to jest z tym psem. Tak więc, i jak mówiłam, tak robimy. Moi drodzy, kolejny robot koszący w naszym ogrodzie, w naszym olbrzymim ogrodzie, który za zadanie ma pomóc w utrzymaniu ogrodu w stanie idealnym, zrobić tak naprawdę za nas pracę, dać nam wolniejszego czasu, a przy okazji sprawdzimy, czym różni się model Antbot serii N. My dokładnie mamy serię N8. Ja wiem, że tu jest jedna wielka różnica. Poczekajcie, aż to rozpakuję i Wam pokażę. Dobra, rozpakowujemy wszyściusieńko. Mamy tutaj oczywiście instrukcję. Na samym wierzchu to było coś takiego, co się nazywa Quick Guide, czyli to Wam bardzo szybko mówi, jak tą kosiarkę tutaj ustawić, żeby to szybciutko poszło. Mamy język niemiecki, mamy język angielski. Teraz zaraz się zdziwicie, bo zobaczycie tutaj coś innego niż mieliśmy do tej pory. Tutaj mamy oczywiście wszystkie śrubki, ładowarki. Znowu jest ta ładowarka z przejściówką, to jest mega. Tu mamy samą maszynę, mega kolor, taki jasno-szary, coś w tym stylu. A ona jest troszeczkę większa z tego względu, iż mamy tutaj coś, czego do tej pory nie mieliśmy, czyli mamy, moi drodzy, tutaj kosz. Po raz pierwszy mamy kosiarkę, która ma w swoim wyposażeniu kosz. Funkcją tego kosza jest zbieranie całej wykoszonej trawy. Nie tylko, ta kosiarka podczas sezonu, kiedy koszenie mamy z głowy, może nam zbierać liście. Czujecie? Ona zbiera liście, wiecie, jak my tutaj na przykład mamy przy Magnolii, albo często jak jest po zimie, jest pełno liści i ona zbiera liście, ona je szatkuje, daje je do kosza. To jest po prostu coś mega, Radosław, to jest coś dla Ciebie. Także dobra, wyciągamy to, zbieramy się za składanie i za chwilę się spotkamy. Jest nasze cacuszko, moi drodzy. Tak to wygląda, zobaczcie. No prezentuje się bardzo ładnie. I teraz, zobaczcie. Jeżeli mamy trawę powyżej 3 cm, taką jaką my tutaj zapuściliśmy celowo, mamy nawet dużo, dużo wyższą, wtedy możemy użyć torby. To wszystko będzie rozdrabniane, zanim trafi do torby. Tutaj tą torbę mamy przymocowaną i w tej torbie wyląduje. Jeśli po prostu trawka jest krótsza i jest to jakieś takie, wiecie, koszenie takie najzwyklejsze, mamy bardzo proszę tutaj siatkę taką, którą też nakładamy właśnie tutaj w ten sposób. Zobaczcie, patrzcie, wyciągacie to, macie tutaj rączkę, albo z boku bierzecie, tak jak Radek, i wkładacie właśnie tą, taką drugą i to powoduje, zobaczcie, że ta cała tutaj trawka idzie po prostu na dół. Ona zawsze, no i tak czy inaczej nigdzie nie ląduje, tylko po prostu ona w ten sposób nigdzie nie fruwa. My zawsze do tej pory zostawialiśmy trawę na ziemi, no bo to też jest oczywiście taki, wiecie, kompost. Także dodatkowa jakaś taka opcja odżywcza dla trawki. No i tutaj mamy wszyściusieńkie guziczki, jak zawsze, stan baterii, emergency stop, czyli jeżeli chcecie go natychmiast zatrzymać, dajecie tutaj ten stop. Mow, czyli kosisz. OK, jeśli coś tam Wam się zawiesi, to możecie właśnie ten przycisk zrobić. I tak to wygląda. Teraz Radek montuje
nam bazę, a raczej powinnam powiedzieć, że montuje nam antenkę. Maszyna się łączy przez antenę ze 155 satelitami GPS, także ten zasięg jest naprawdę dobry. Polecane jest, żeby antena była jakieś 3 metry od budynku. Tak więc tak, moi drodzy, tak jak mówię, to nie jest zwykły robot, bo on nie tylko kosi trawę, on też ją rozdrabnia, on też zamiata. Mało tego, on sam opróżnia kosz, jeśli sobie takie coś zażyczymy. Jeśli mielibyśmy właśnie kompostownik, to byśmy sobie takie miejsce ustalili, ale takiego miejsca nie mamy, ale z pewnością tą funkcję wypróbujemy. W jaki sposób działa sweeping, czyli to takie odkurzanie. Można powiedzieć, że Antbot N8 to jest taki odkurzacz ogrodowy. On nam te wszystkie takie liście i jakieś tutaj bajery, które mamy na trawniku, pozbiera i da do kosza. Warto też nadmienić, że ten tutaj kosz na liście, moi drodzy, ma aż pojemność 23 litrów. Także myślę, że dosyć dużo nam tutaj tego wejdzie. Jak wiecie, nasz trawnik ma tutaj około 100 metrów kwadratowych, także ma się tutaj gdzie popisać. Natomiast sam Antbot serii N, akurat ten model, co my mamy N8, obejdzie Wam trawnik od 800 do 1500 metrów kwadratowych. Także spore trawniki da radę ogarnąć. I jak widzicie, tutaj już mamy bazę przygotowaną. Prąd jest podłączony do nas do domu, a tak właśnie tutaj wygląda już zamontowana antena. Tak ona wygląda pod spodem, zobaczcie. Tutaj są zamontowane jedne noże, ale tutaj mamy dwa inne komplety noże. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Fajnie, że ona jest pod ładowaniem teraz i widzicie, wyświetla nam się tutaj stan baterii, już jest prawie, że całkiem naładowana, także to jest mega. I co jest też fajne, właśnie jeżeli ona detektuje, że jest bardzo duża ulewa, to wraca sobie do stacji dokującej, także Wy się nie musicie o to martwić. Nie potrzebuje żadnego domku, może sobie stać tak jak jest. Już nam się tutaj kosiarka naładowała. Bardzo szybko to zajęło, powiem Wam szczerze. Pokazałam Wam już te pierwsze noże. Są to tak zwane noże właśnie cyklonowe. I je mamy, jeśli chcemy kosić trawnik, żeby od razu nam wszystko zbierała do kosza, czyli to jest ta bardziej taka funkcja odkurzacza. Natomiast te noże podwójne, które tutaj macie, czyli te takie zwykłe nożyki, które zawsze są w kosiarkach, plus te właśnie tutaj cyklonowe, one nam tą trawę rozdrobnią na drobniutką, że będzie sobie leżała po prostu na trawniku jako nawóz. Jak widzicie, tą trawę mamy naprawdę bardzo wysoką, także zastanawia mnie, jak to właśnie będzie wyglądało. Na chwilę obecną noże mamy właśnie założone te takie cyklonowe, że po prostu będzie nam wszystko wpadało do torby. I ta torba mnie na maksa interesuje, jak to będzie działało, no bo tak jak mówię, nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Dzisiaj właśnie z Radkiem też tutaj robiliśmy troszeczkę w ogrodzie rzeczy typu rzeźbienie drzewek. Nawet spoko moim zdaniem wyszło. Fajnie. Tutaj chciałabym z czasem, już Wam to nieraz mówiłam, że tutaj chciałabym z czasem po prostu tak przekopać, żeby tutaj po prostu była zwykła, najzwyklejsza taka ziemia. Super by wyglądały jakieś kamyczki, no ale no nie do końca do mnie jakoś kamyczki przemawiają. Nie wiem czemu. Wiem, że to tak potrafi ładnie, schludnie wyglądać, ale raczej tego nie zrobimy z kamyczkami. Aczkolwiek powiedzcie, co myślicie. Czy byłaby to dobra opcja? No i tutaj oczywiście jest tunel, schronisko Czysiula. Też Radek troszeczkę może za bardzo podciął to, bo widać jego. On lubił tam wchodzić, jego tam zupełnie nie było widać, ale dużo schludnie, jak widzicie, wygląda właśnie ten krzew w takim stanie. Nawet widzę, że mamy tutaj dziką różę. Wow! No i ten krzew też nam tutaj ładnie kwiatki wypuścił. Pokazuję Wam jeszcze raz, jak ten trawnik wygląda w chwili obecnej. Oczywiście, no wiecie, no mamy pranie, to jest ogród, to jest u nas normalny dzień, nie będę tutaj teraz wszystkiego chowała. Jak widać, trawa jest tutaj najróżniejszych długości. Już tutaj nam jest taka wyrasta, widzicie, nie wiem jak to się nazywa, z nasionkami takimi jakby. Także myślę, że różnica będzie kolosalna, a najbardziej to chyba właśnie będzie wyglądać z tego tutaj kadru. Mamy, tak jak Wam mówiłam, ustawione noże i opcję po prostu koszenia, żeby nam się tutaj wszystko zbierało w robocie. No więc moi drodzy, tutaj maszyna zaczęła działać i zaczęła właśnie w tym miejscu, ponieważ to jest tak zwane dumping ground, czyli tutaj będzie wyrzucać wszystkie skoszone trawy właśnie w tym miejscu. Bardzo ładnie przycina, ja już widzę tutaj. No, zobaczcie, wygoliło sobie miejsce tutaj na to, gdzie nam tutaj będzie właśnie wyrzucało tą trawę. I to jest wysokość trawy, mamy ustawione na 50, my zrobimy, myślę, że na krótsze, my robimy na 40, no. Zrobimy na 40 mm. Później jak szybko nam kosi, tu widzicie 0,4 sekundy, zostawimy tak jak jest w ustawieniach. Tak bym myślę, że zostawiła. Spacing widzicie jest rzadziej, czyli kosiarka Wam zużyje mniej baterii, albo jeżeli macie Precision Cut,
to dosyć blisko są te wzorki, jak widzicie, po prostu wszystko będzie bliżej siebie skoszone. Dalej mamy mowing direction, czyli w którym kierunku chcecie, żeby Wam to szło. Tutaj widzicie, mamy zwykłe paski, albo po ukosie, tak jak ustawiłam. Zobaczmy, jak nam to tutaj pozbiera trawę. Ja już widzę, że ją bardzo ładnie zbiera. Zobaczcie, ile tutaj mamy takich białych kawałków. A jak to wygląda tutaj po tym skoszonym już miejscu. Pozbierane. Normalnie widać pasek, widzicie? Normalnie widać pasek, a ja tutaj jestem z płynem. Będziemy patrzeć, jak Antbot sobie radzi z omijaniem przedmiotów. Okej. To mi się podoba. To mi się podoba. Zawraca sobie koło niego, ominie i zaraz ściągniemy znowu tą butelkę i zobaczymy, jak on wróci w to miejsce. Ale widać właśnie już tutaj tą różnicę, mówię, zobaczcie. Z trawą porozrzucaną i bez trawy. No, zbiera. Powiem Wam, że bardzo ładnie zbiera. Widać to. Tutaj ominął butelkę, już zabrałam. Także patrzcie, wraca na tamto miejsce. No i jedzie po tamtym miejscu. I to jest super. No i to jest super. Zobaczcie, on też właśnie tak robi, to jest coś innego niż w każdej innej korsiarce. On jak na przykład sobie zakręca albo coś, no to on się robi cichy. Patrzcie, tutaj stała ta butelka, tak jak mówiłam, wraca. Tam jest ogonek po rzutkiewce, czy jak kawę, czy to zniknie. Zniknęło? Jest, nie zniknęło, tego nie podebrało. Ale no tą trawę, zobaczcie, wysuszoną przepięknie podbiera. Widzisz, Adek, różnicę? No to jest mega. Nie boisz się? Pewnie, że się nie boisz. Co to jest? Co tu pan kupił? Idź tam, idź do robota. Idź do robota. On się już niczego nie boi. A robot jest na tyle cichy. Oczywiście ta opcja właśnie cyklonem i wrzucaniem rzeczy do torby jest troszeczkę głośniejsza, ale cały czas cicha. No zobaczcie, nasz Czesław się nie boi, także to jest mega. I co jest właśnie też w nim fajne i dosyć inne, to on jakby wykonuje te manewry obracania się, to żeby zaoszczędzić baterię, słyszycie, że on jest wtedy cicho. On jest wtedy po prostu cicho i w ten sposób właśnie sobie oszczędza baterię. Większy przez to, że ma tą torbę, ale super. No właśnie dla wszystkich, kto chcą się w tym czasie pobawić z pieskiem, zamiast kosić, to idealna opcja. Idealna. Dawaj, dawaj, dawaj. On teraz jest pod magnolią, ale zaraz, Jezu, tak słońce daje teraz, ale zaraz, moi drodzy, zamienimy jego właśnie ostrza na to, żeby tylko nam tą trawę kosił, mielił i zostawiał właśnie na trawę. Tylko czekam, aż nam jeszcze wyrzuci śmieci, bo już przegapiłam. Przegapiłam coś, żeśmy z Radkiem robili i przegapiłam właśnie, jak leciał do zrzutu śmieci. Czesiula ma zupełnie wywalone, je malinę. Dobra, Malina? Jeśli chodzi tutaj o nasze granice, to my wiecie, że robimy zawsze trochę dalej, no bo mamy tutaj po prostu roślinki, nie mamy jakichś tak granic wyznaczonych, także u nas tego tak za bardzo nie będzie widać. Tutaj widzicie coś przed chwilą też, Czesiu był zawrócił, no i teraz jedzie i poprawia ten pasek, gdzie Czesiu stał, bo Czesiu po prostu stoi, ma wyrąbane i stoi, widzicie? I ten pasek po prostu teraz zawraca i poprawia, także to jest fajne, że jeżeli coś ominie, to później tam wraca i to porządkuje, a w ogóle to zobaczcie, ile tutaj mamy śliwek. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, ile śliwek mamy? Radziu, ty widziałeś ile? Wow! Zrobię to szybkie ciasto śliwkowe. One takie pyszne jest. Widzę, że zmierza w kierunku swojego punktu zsypu, także idziemy to nagrać. Także zobaczymy, jak to będzie działało, bo jeszcze powiem wam, nie przyczaiłam. Obraca się, obraca. Wszystko robi sam, automatycznie. Okej. Zamknie się, czy trzeba go odsunąć? Sam odjedzie chyba. Wow, dużo tej trawy. No, dużo tej trawy. Inaczej to wszystko byłoby na trawniku.
Dużo tej trawy, powiem Ci. Dużo, nie? A może zobaczmy, ile tutaj w wykoszonym miejscu zostało się trawy. Właśnie on sobie stąd pojechał, jestem tutaj, zobaczmy. Czyli naprawdę, patrzcie. O, robię nożyce, to będziecie widzieć. Nic nie ma. No to jest fajne. To faktycznie bardzo, bardzo dobrze wciąga. Dobra. Zaraz jego bierzemy i zamieniamy blade, tak? Robimy to już teraz? Możemy to zrobić teraz. Już nam się wypróżnił. Pokazałam Wam, jak się wypróżnia. Tak jak mówię, to jest 23 litry. Bardzo duża pojemność. Leci sobie do miejsca. Opróżnia, przepraszam, nie wypróżnia. Opróżnia śmieci. Bierzemy się za zmianę noży. Kolejne noże to, tak jak mówiłam, są takie podwójne. Ta trawka będzie dodatkowo jeszcze raz siekana, koszona na malutkie kawałeczki. Zobaczcie, jaki czysty pod spodem. To normalnie jest całe w trawie, no bo oczywiście ta trawa nie jest zbierana, a przez te właśnie cyklonowe ostrza to wszystko po prostu było wdmuchywane tam, także to jest czyściutkie, ale on jest bardzo fajny, bo jego normalnie możecie umyć sobie później szlaufem. No i gotowe. Powinna lecieć teraz na kolejne miejsca i zobaczymy. Wtedy oczywiście już trawa będzie się zostawała wykoszona na trawniku, no ale doskonale o tym wiedzieliśmy, że tak będzie. On teraz tam tą trawę, zobaczcie, wyrzuca tutaj z tyłu. To jest fajne, że ma właśnie tą przykrywkę, ta trawa nigdzie po prostu zupełnie nie lata. Jak widzicie, małe strzępki trawy wylatują, ale też obniżyliśmy po prostu wysokość cięcia trawy, no żeby było widać, jak to się dzieje. Także jak widać, małe kawałeczki trawy po prostu tutaj są wyrzucane. Teraz ścinamy z Radkiem magnolię, ścinaliśmy, jak widzicie jest bardzo dużo liści, także zobaczymy jak ona sobie poradzi właśnie też z tymi liściami, z tym wszystkim. Nie spodziewam się, że sprzątnie je wszystkie w 100%, absolutnie się tego nie spodziewam i nie oczekuję, ale mam nadzieję, że troszeczkę nam tutaj tą pracę ułatwi. A wzięliśmy się za magnolię, bo naprawdę mamy wielką, wielką magnolię w ogrodzie, nie wiem jak często nas tutaj oglądacie, czy często, bo wiem, że bardzo dużo z Was przychodzi właśnie tylko na recenzję, ale mamy tutaj wielką, wielką, olbrzymią magnolię i musieliśmy ją troszeczkę przykrócić. To jeszcze nie koniec, jeszcze będzie zrobione. Powiem Wam, że ładnie zbiera te liście. Zobaczcie, jak tutaj stałam przedtem, idzie teraz, no to ten cały pas odtąd dotąd liści wyzbierał. Zobaczmy tutaj. Nie jest to w 100%, tu akurat przejechał bo kolor, zaraz będzie wracał. Ale no, patrzcie. No, spoko. Widzicie? Liście zbiera. Tak, liście zbiera. To będzie mega do tego, jak ta magnolia będzie przekwitała, bo my tutaj musimy zamiatać, znaczy ja będę szczera, Radek tutaj nie zamiata, tylko grabi tak naprawdę codziennie, bo mamy po prostu dywan z płatków magnolii. No. Nie wiem, czy mi się tu uda nagrać, ale tu przed chwilą kosiarka, patrzcie, świeci, Radek, patrz. Jest ciemno i sobie oświetla wszystko, żeby po prostu kamera widziała, gdzie wjeżdża. Ja się jaram takimi rzeczami. Moi drodzy, jeżeli zdecydujecie się na zakup takiej kosiarki, patrzcie koniecznie na ustawienia, jak to wygląda. My przedtem nie zwróciliśmy uwagi, mieliśmy czujność kamery, że tak powiem, na maksa ustawioną i tak naprawdę, wiecie, takie jakieś wyższe źdźbła trawy albo coś takiego, ona się zastanawiała, co ma robić ta kosiarka. Znaczy nie zastanawia się, ale zwalniała, cofała się, później znowu jechała. A teraz zmieniliśmy to na najniższe ustawienia i po prostu śmiga jak ta lala. Podoba mi się to, że tej trawy nie ma na trawniku.
Tak jak zawsze zostawialiśmy tą trawę, to później przez, wiecie, 2 dni się często nosiła gdzieś do domu. Tak teraz po prostu nie ma nic. Chodzicie po tej trawce i na stopach, na klapkach, na kapciach zewnętrznych nie zostaje po prostu nic. Także to jest fajne. No teraz całkiem inna dynamika jest tej kosiarki też. Dosyć, wydaje mi się, że szybciej chodzi. Tak jak mówię, dużo bliżej siebie kosi, także nie zostawia takich większych pasków. Wszystko musicie sobie zrobić pod siebie, wypróbować u siebie, jak to u Was najlepiej będzie działało, ale warto się właśnie pobawić ustawieniami. My sobie, moi drodzy, tutaj kombinujemy w ogrodzie i właśnie mega jest to, że my to możemy robić, a kosiarka tutaj sobie zasuwa, także to jest mega, to jest bardzo fajne. To ja cały czas powtarzam właśnie, że taka kosiarka naprawdę zabiera Wam dużo pracy. Naprawdę, uwierzcie mi. Wszystkie linki i informacje odnośnie Unbot N8 macie w opisie, moi drodzy. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zobaczcie też, jak robot super wygląda w nocy. Teraz przeniesiemy się jeszcze do szklarni i ogrodu, a za kilka dni będzie nowa odsłona w naszym ogrodzie, a przynajmniej jego część. Dobra, moi drodzy, czas się wziąć za przesadzanie moich pomidorów. Trochę późno, tak czy inaczej. Któreś są koktajlowe, któreś nie są. Nie wiem, teraz Radek położył je tak samo, także już się tego nie dowiemy. Tak, już są bardzo wysokie gałązki, także wsadzam je teraz do takich oto doniczek. Troszkę wyższe są. Tutaj muszę uważać, bo tutaj nam wszystko tak przepięknie rośnie, także trzeba uważać. Buraczki już się pokazują. Tam ogórki się pokazują. Mega. I co jest fajne właśnie w tych pojemniczkach, to zobaczcie, tutaj normalnie Wam korzonki przez to wychodzą, także nie musicie się martwić, że coś się uszkodzi podczas przesadzania. No on już zdecydowanie jest za długi, a do tej doniczki po prostu, patrzcie, idealnie przysypię ziemią dotąd, no to będą pomidory. Mamy ich 15, coś mi się wydaje, że jeden się połamał, ale to zobaczymy, 15 plus 3 takie maciupkie tutaj. Na razie gdzieś się muszę zostawić na górze. Myślę, że od razu je wyniosę na dwór, nie będę się tutaj bawiła. Wiecie, hartowanie i takie pierdoły, po prostu je zostawię w szklarni, to jest cieplutko, w tym momencie jest 35 stopni. Także sobie wyobrażacie, a ja stoję w bluzie w długim rękawie, także zobaczymy, jak to nam pójdzie. No i oczywiście dajcie tutaj znać, jak tam Wasze pomidory, bo chyba ostatnio jak nagrywałam, to jeszcze Wam mówiłam, że jeszcze nie wysiałam. To było koło mojego wypadku, koło czasu mojego wypadku, a już zobaczcie. A tutaj Radek kupił jakieś, bo nie wierzył, że coś z moich będzie. Może i nie będzie, może będzie za późno. Także tutaj mamy jakieś kupne w growbagach oczywiście. No zobaczymy, zobaczymy. Truskawki też już mamy, ale powiem Wam, że tylko te, co mamy w szklarni, bo na zewnątrz, a nie, no już też zaczynamy dostawać na zewnątrz, ale dużo mniejsze są, także te w szklarni zdecydowanie bardziej lubią, jak jest ciepełko, to są te same truskawki. No i widać, że dużo więcej kwiatków, jak i owoców właśnie jest w szklarni. A tutaj w torbie rosną nam ziemniaczki. Takie pyszności tutaj chyba dla całej armii Radek robi. To dla mnie. Tylko dla Ciebie. I tutaj mam kurczaczka. Powiem Wam szczerze, że byliśmy wczoraj w Aldim i właśnie kurczak w jakimś kokosie pierdołach był. Także wzięłam kurczaka dla siebie. Radzie tutaj ma boczuś, znaczy nie wszystko. Radzie ma boczuś, to jakieś kiełbaski. No co, moi drodzy, siedzimy tutaj w jacuzzi, a Czesiula tam. Radzie w jego zabawkę. Jezus, zjeżdżam tu. Czekajcie. Jaki brutal! Radzie w jego zabawkę dał taką kulkę skaczącą. Dawaj! Co on wyprawia, jak szarpie? Czeka na tego liska. No, a tutaj widzicie, jak mój klematis jak pięknie kwitnie. Znaczy kwitnie, jakie pąki ma. Kid boy! Jeszcze nie jest późno. Także spoko. Dawaj, Widzę, że na klematisie mi się kamera. Okej. dawaj lisa. Dawaj. Jak się zastanawiacie, to kupujcie. Ja nie korzystam tak często jak Radek, ale mega jest. Już Wam dzisiaj mówiłam, że on ostatnio miał taki kryzys przez 2 tygodnie. Tak miło zobaczyć, co?
My sobie, jak widzieliście, posiedzieliśmy w jacuzzi. Super wieczór był. Ostatnio jest taka fajna pogoda. Jest dosyć gorąco, ale dzisiaj właśnie już było tak chłodniej i temperatura wieczorem była taka dosyć właśnie chłodna. Także bardzo przyjemnie się siedziało w jacuzzi. Na maksa przyjemnie. Dobra, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za ten film. To naprawdę jest składanka z kilku dni, bo test robota mi trochę zajął. Niestety za każdym razem, jak zaczynałam, to musieliśmy jechać i coś innego robić albo gdzieś się pojawić. Po prostu to był jakiś kołkos, ale mam nadzieję, że wszystko mi się udało jakoś sklecić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i też dajcie znać odnośnie Waszych upraw w ogrodzie, jak to u Was w tym czasie wygląda. Wy ten film pewnie będziecie troszeczkę później oglądali, niż on naprawdę ma teraz miejsce, no ale no trudno, pewnie nie będę miała jak skręcić na razie, nie będę miała jak dać, ale mam nadzieję, że u Was jest wszystko dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i co? Buziaczki, do następnego razu. Pa, pa.